I witam Was, kochani moi mili, po krótkiej przerwie. Jak to już Was przyzwyczaiłem, bo tu najczęściej nagrywane są właśnie materiały. Znajdujemy się w gołębniku lotników, a w zasadzie pod gołębnikiem. Cóż tu się u nas dzieje? Ano, dzieje się dość dużo. Samiczki znoszą jajeczka, nie wszystkie. Nie ma cudu nad Wisłą. Nie ma tak, że w 3 dni wszystkie są położone, natomiast na pewno jakiś tam konkretny wysyp jest. Dlatego też magiczne 9-10 dni odliczamy i gołąbki zostaną rozdzielone. Tak jak to już mówiłem na poprzednim naszym materiale, że takowy stan rzeczy będzie miał miejsce. Tak też się stanie. Planujemy zrobić to w przyszłą sobotę, ponieważ we wtorek ma do mnie przyjechać, w zasadzie mają przyjechać do mnie 2 kolegów, pobrać sobie jajeczka, część jajeczek, natomiast jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, około soboty, czy jakoś tam w sumie jeszcze nie uzgodniliśmy szczegółowego terminu, odwiedzi nas kolega od Samiuszkich Tater, który również reflektuje na kilka jajek. Nie widzę problemu. W zasadzie, jak już mówiłem, my i tak nie chowamy gołąbków, dlatego też jak najbardziej możemy te jajeczka odstąpić. Już bardzo dużo zapytań od Was. I co dalej? Co po rozdzieleniu? Ano, po rozdzieleniu, jak już mówiłem we wcześniejszym materiale, będziemy robić pierwsze obloty. Będziemy robić pierwsze obloty. Gołąbki jak najbardziej muszą w końcu rozprostować skrzydełka. Przechodzimy już na karmę totalnie lekkostrawną, a nawet z domieszką ryżu pady. Co do wszelkiej nadmiaru wagi, tak jak już mówiłem wcześniej, tu się nic nie zmieniło. Absolutnie gołębie zeszły z wagi. Natomiast, żeby im było lżej, kompletnie nie widzę sensu podawania grubej, mocnej karmy. Wiadomo, im gołąb lżejszy, tym lepiej się mu lata. Dziś gołąbki zostały wykąpane, także prezentują się całkiem. Szykujemy też jakieś delikatne przeróbki w gołębniku. Dla młodych wizualnie nie za wiele się zmieni, natomiast gdzieś ten steropian, który mamy na suficie, one lubią gdzieś go poddziubywać, dlatego też wymieniamy uszkodzone płyty i pomyślimy, jak to zabezpieczyć, żeby gołąbki nie miały do tego dostępu. Także, jak widzicie, jakaś tam harmonia jest. Wszystko już otwarte, nie ma większych bujek. Troszeczkę krwi napsuł nam ten oto osobnik, ponieważ nie wiedzieć dlaczego
coś mu się bardzo pomyliło i zaczął wchodzić do tej celi, wyganiać. Przypominam, że obydwie pary w obydwu celach są to gołębie jednoroczne, no natomiast ten Harpagan musiał pokazać swoją wyższość i tydzień czasu chyba walczyliśmy z nim, żeby dał sobie spokój i muszę powiedzieć, od wczoraj jest to zakończone sukcesem. Jest pełen spokój, harmonia i gdyby nie fakt, że miał on 5/5, to sam nie wiem, jakby jego los się potoczył, bo naprawdę troszeczkę nerwów mi zjadł. Nie mówię oczywiście, żebym go, wiecie co, nie można tego słowa mówić na YouTube, natomiast pewnie bym się go pozbył w jakiś bardziej humanitarny sposób, odstawiając go, ale w każdym razie na dzień dzisiejszy wszystko wróciło do normy. I tyle, moi drodzy. Co? Liczymy na dobrą pogodę. Zdecydowanie jest nam ona teraz potrzebna. Liczymy na piękną pogodę. Liczymy na to, że te pierwsze obloty, powiedzmy, mało wiele, jak to mówią, będą szczęśliwe, że drapieżnik nic nam nie zabierze. Hello guys, hello my friends, hello everybody. Guten Tag, my friends. Pomyślicie, Sojka zwariował. No nie do końca. Tym nietypowym powitaniem chciałbym przejść do pierwszego z dzisiejszych tematów, a mianowicie wychodząc naprzeciw licznym prośbom, udało nam się znowu zdobyć, że tak powiem, nowy level i w naszych filmach zaczęły pojawiać się napisy. Mało tego, że są one w tych najnowszych, również też zrobione są sukcesywnie, dorabiamy je do tych filmów starszych, które oczywiście wiadomo już nie oglądają się, natomiast myśląc o tym, że jeśli ktoś nowy zobaczy owe filmy z napisami, przejdzie do treści poprzednich i tak to będzie wyglądać. I o ile do tej pory wszystkie możliwe kraje, które pokazało mi, że w których oglądane były moje materiały, zapewne byli to nasi rodacy, którzy zamieszkują, jak wiemy, Polacy rozlani po całym świecie. Natomiast teraz po wgraniu napisów widzimy, że również są to tak zwani cudzoziemcy, obcokrajowcy, ponieważ gdzieś tam w statystykach jesteśmy w stanie to sprawdzić i co ciekawe, po wgraniu polskich napisów jest też opcja wgrywania tak naprawdę na dowolnego języka, no bodajże w tej chwili postawiliśmy na te najbardziej może popularne języki. Jest to angielski amerykański, oczywiście belgijski, niemiecki, holenderski, chiński i tak dalej. Natomiast mówię, jest to w zasadzie nieograniczone możliwości, ponieważ wachlarz tych języków jest bardzo duży i przyznam się szczerze, że tak naprawdę nie trwa to bardzo, bardzo długo. Wiadomo, wszystko zaczyna się od języka polskiego, od wgrania polskich napisów, później jakoś to idzie. I teraz, jeśli oglądają mnie jacyś obcokrajowcy, których język nie ma tam, a rozumieją mniej więcej, bo nie wiem, coś tam angielskiego, że tak powiem, chwycili, czy niemieckiego, proszę o info
Na pewno myślałem też o języku czeskim bądź słowackim, bo wiem, że tam naprawdę że tak powiem, dużym zainteresowaniem nasz kanał się mieści. Natomiast, przynajmniej ja tak mówię, dajcie mi znać, jeśli jest odwrotnie. Myślę, że Czech czy Słowak nie ma najmniejszego problemu z językiem polskim, a gdyby było inaczej, oczywiście jesteśmy to w stanie zrobić. Walczyłem już z tym pomysłem bardzo, bardzo długo, a w zasadzie od chwili, której kiedyś jeden z moich widzów poprosił mnie o to, żeby takie napisy pojawiały się i co ciekawe i też mi dało do myślenia, to tam nie było większego problemu jakby z rozumieniem mowy, natomiast ze słyszeniem, ponieważ był to pan, człowiek, kolega, który miał tam wadę jakiegoś słuchu i dlatego też jakby jedyną opcją było czytanie napisów, więc również mam nadzieję, że jest jeszcze z nami na kanale, że czekał cierpliwie, obiecałem, że czy prędzej, czy później stanie się i jest, moi drodzy. I jest. Także tyle nowości na kanale. Mamy to, że tak powiem. Dodam tylko jeszcze na koniec, że są to oczywiście tłumaczone automatycznie napisy, dlatego bywają tam pewne wpadki. Nie wszystko jest tak powiedzmy 1 do 1, jak powinno być przetłumaczone, co nawet widać, jeśli włączycie sobie napisy po polsku, to są tam troszeczkę poprzekręcane. Wiadomo, wszystko szłoby zrobić manualnie, natomiast no, naprawdę byłoby to dużo czasu, którego notorycznie każdemu hodowcy brakuje, także cieszymy się z nowinek. Tyle w temacie. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz bardzo gorąco, którzy oglądają ten kanał. Oglądajcie, subskrybujcie i myślę, że będzie warto. Wracając do naszego tematu. Metoda gniazdowa, lecz już nie moja, bynajmniej w tym roku, a chciałbym teraz Wam opowiedzieć o tej drugiej metodzie, gdzie gołąbki znoszą raz tylko jajka. I moim zdaniem optymalnie byłoby zrobić to tak, żeby gołąbki same sobie zeszły z tych jajek i tak to wyliczyć, cały ten cykl tak wyliczyć mniej więcej, żeby gdzieś było, przynajmniej według mnie, najlepszą opcją jest te nawet miesiąc, 3 tygodnie, to już jest według mnie mózg, gdzie te gołąbki plus minus poschodzą, kończymy balet, sprzątamy, totalna dezynfekcja i przechodzimy do sezonu lotowego. Wtedy, że tak powiem, można coś tym gołąbkom jeszcze podać lub też na przykład przede wszystkim dużo lepiej trenują, ponieważ już nie są obciążone, nie ciągnie je na te jajka i tak dalej. Oczywiście przy dobrej pogodzie można po jakimś tam czasie, lecz mówię po jakimś czasie, nic na siłę, zacząć te gołąbki wozić, zaczynać, przynajmniej według mnie, od małych kilometraży. Ja wiem, że jest to bardzo dyskusyjny temat dla wielu hodowców. Wielu hodowców uważa, że nie ma sensu jeżdżenie na krótki kilometraż, natomiast ja uważam i będę tego się trzymał, że uważam, że takowy sens jest, tym bardziej, żeby roczne gołąbki wprowadzić bez większych strat w ten tryb lotowy tak zwany i dzieje się wszystko. Czyli metoda na jedne jajeczka. Parujemy, cykl wiadomo ile trwa. Na pewno troszeczkę jest szybciej, jeśli robiło się parowanie wstępne, czy też kilka tych parowań. To jest super, świetna sprawa i co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to naprawdę
rewelacyjnie, tym bardziej dla gołąbków znów jednorocznych, na które musimy zwracać szczególną uwagę, bo są to, jak mawiał kolega, od którego mam gołąbki, miałem pierwsze gołąbki, nieżyjący już Peter, są to troszkę większe dzieci i tak podchodzimy do tematu. Dlatego, wiadomo, cykl trwa od 9 do tam 12-15 dni, bez różnicy, prawda jest taka, że no tam, gdzie są gołębie jednoroczne, może się to naprawdę dużo wydłużyć i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak, no nie ma sensu czekać za wszystkimi gołąbkami. Wiadomo, jak większość zejdzie, rozdzielamy te gołąbki 8, 12, 15 dni, zniesienie jajek, ten pierwszy taki duży wysyp. Czekamy, kiedy te gołąbki zaczną schodzić. Oczywiście zamieniamy je na jajka sztuczne, no co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Karma leciutka, naprawdę kompletnie jest niepotrzebne im żadne cudawianki, na pewno minerały, na pewno nie zaszkodzi jakiś kalcjum rozpuścić w wodzie, żeby jakość tych skorupek była odpowiednia, żeby nie wyjałowić gołębie, o tym już mówiłem wcześniej, nie będziemy do tego wracać. Rozdzielamy 3 tygodnie, a nawet miesiąc przed pierwszym lotem. I teraz pytanie, dlaczego już miesiąc przed pierwszym lotem? I tak sobie kminiłem z moim serdecznym przyjacielem Marcinem Kubicą na ten temat i on widzi to troszeczkę inaczej. Właśnie po pierwsze, jak wiemy, Marcin nie ma go na stałe w Polsce, ponieważ pracuje w Danii, gdzie też mieszka od poniedziałku do piątku, co tydzień jest w tym domu. No, co nie zmienia faktu, że ma gdzieś tam to wszystko poutrudnione i niestety on bardzo musi trzymać się kalendarza i jakichś tych. I on mi wytłumaczył, że testując różne rozwiązania, najlepiej pasowało mu tak, że w momencie lotu próbnego one mają iść przygotowane już jak na lot konkursowy i wtedy, prawda, widzimy, co tam się dzieje. A jak wiemy, tydzień przeważnie i myślę, że optymalnie ten lot próbny jest tydzień przed pierwszym konkursowym, czyli ten czas nam się wydłuża aż do miesiąca. Bardzo dużo zapytań odnośnie suchego wdowieństwa. Czy jeśli tak wcześnie rozdzielimy rozdzielimy gołąbki, czy nie znudzą się one i dojdzie do jakiegoś spadku formy? Otóż nie dojdzie, drogi hodowco, jeśli odpowiednio zadbasz o ten temat. Bardzo często powtarzane i to nawet przez dobrych hodowców i rzadko kiedy neguję cokolwiek, po prostu ja mam swój punkt widzenia, aczkolwiek uważam, że to naprawdę jest wielkim błędem mówienie, że gołębie nie lubią zmian. Moi drodzy kochani, jeśli sezon trwa 14 lotów, u niektórych 15 czy nawet 12, ta monotonia te gołębie dopiero znudzi i wtedy jest problem. Czyli gołębiami gramy. Można zrobić tak, że powiedzmy od 1 do 4 lotu pokazywać. 5. lot zazwyczaj jest 500. Możemy zrobić, powiedzmy, wspólny oblot, bądź nie pokazać. Coś innego. Później z powrotem wrócić do tego. Później jakiś wspólny oblot, wspólna wywózka. Dzień dziecka tak zwany, gdzie wpuszczamy na cały dzień gołębie z sobą i to się nazywa właśnie motywacja do dalszej jakiejś tam tego. Bardzo fajna motywacja jest też taka,
gdzie hodowcy powiedzmy do połowy sezonu mają cele zamknięte, natomiast od połowy, gdzie już zaczynają się robić pod górkę i gdzieś ten syndrom właśnie zmęczenia zaczyna, otwieramy im te cele i już do końca lecą z otwartymi. No tych naprawdę, proszę mi wierzyć, szukajcie rozwiązań. Ja tu wszystkich tak z głowy wam nie powiem. Natomiast no, oglądając wiele kanałów, wiele filmików, czytając, dzisiaj troszeczkę mniej się czyta, dzisiaj już o ile bardzo dużo tych czasopism jest naprawdę fajnych, tych starych jakichś materiałów, których naprawdę można się wiele nauczyć, no niestety są też już nieaktualne tematy, ponieważ jak wiemy, gołębiarka idzie ostro do przodu, wszystko idzie bardzo stale się rozwija i prawda jest taka, że nie do końca pisma z lat 80. mogą mieć jakieś tam przełożenie na to, co dzisiaj dzieje się w świecie gołębiarskim. Aczkolwiek na pewno jest warto analizować, próbować, bo nóż akurat kto nie próbuje, jak to mówi, szampana nie pije i na samym końcu gdzieś tam tych pucharków nie dostaje. No powiem wam szczerze, że u nas szykuje się, to już tak w nawiązaniu do sezonu lotowego, szykuje się być może największa zmiana od Bóg wie którego roku. Nie będę nic mówił głośno, wszystko będzie swoim torem, jeśli to wyjdzie. Jeśli to wyjdzie, to na pewno się z tym podzielę. Jeśli nie, zostawię to dla siebie. W każdym razie naprawdę będzie to, pomijając przejście na suche wdowieństwo, no to będzie naprawdę konkretny strzał. Chcemy kombinować coś nowego. Być może będzie to pożywka dla hejterów. Być może wysadzimy się z siodła. I teraz pytanie na pewno wasze będzie, że skoro w ostatnich latach idzie tak fajnie, no bo co by nie powiedzieć, no wygrywamy, bierzemy naprawdę dużo, nawet pewnie prawie wszystko w oddziale, to po co kombinować? Jest na to bardzo prosta odpowiedź. Moi drodzy, spójrzcie, ile topowych super hodowli, które kiedyś super wyniki osiągały i gdzieś tam zapomniały o tym, że ten świat się dynamicznie rozwija i czasem trzeba zaryzykować kosztem nawet straconego sezonu, prawda? Gdzieś spróbować czegoś nowego. Wiedzieli jakby, że mają patent na całe 14 lotów, czy na krótkie, długie i te, ponieważ wygrywali, no gdzieś tam ta przewaga topniała, aż w końcu zostali zmiecieni z planszy. Oczywiście jest to normalne, że każdy ma swój czas, jak śpiewał kiedyś klasyk. Natomiast chcąc wydłużyć ten czas, możemy poświęcić i naprawdę gorąco się zastanawiam, co się stanie, bo będzie to prawdziwa rewolucja i proszę was tylko nie piszcie prywatnie, bo mogę tylko powiedzieć, że będzie to prawdopodobnie troszkę kombinowania z karmą, troszeczkę będziemy kombinować może z inną karmą, których tak naprawdę jeszcze do końca nie znamy i tak dalej. Nie mamy gotowego planu, nie mamy jakiejś tam rozpiski, wszystko to kminimy od początku, a ja powiem wam jedno. O ile suplementy na pewno dają i co do tego nie ma wątpliwości i osobiście absolutnie nie wierzę w to, że ktoś nie podając żadnych suplementów zdobywa jakieś tam mistrzostwa, nawet sekcji czy oddziału na wodzie i czystej karmie, bo tak się nie da. Bo tak się nie da, bo trzeba gołębia
odbudować i samą karmą tego nie zrobimy. Oczywiście co do zdrowia, to tu już w ogóle nie ma o czym mówić, te zdrowie być musi. To gorąco wierzę, że prócz materiału zdrowia i suplementów przynajmniej 70% to jest umiejętność karmienia dobrej jakości zboże. Temat bardzo głośny i dyskusyjny. I na pewno karmienie jest dla mnie przynajmniej jest to 80%. O czym przekonałem się już nieraz, robiąc te różne moje testy w jednym gołębniku tak, w innym tak. I powiem Wam szczerze, ja już kiedyś zresztą opowiadałem, może troszeczkę wrócę, dla tych, co jeszcze nie słyszeli. Kiedyś gdzieś tam miałem nadmiar tych gołąbków, wszystko to się nie mieściło. Zrobiłem sobie tak zwaną gniazdówkę i tam bardzo kombinowałem z karmieniem, a najwięcej z suplementami, czyli do któregoś tam momentu te suplementy były, później totalnie je odjąłem, gołębie leciały na zwykłej wodzie, zwykłej i powiem Wam szczerze, że o ile przedtem te konkursy były, oczywiście nie były to jakoś super, hiper, top, ponieważ gniazdówka, która jest niezwykle skomplikowana, a my to robiliśmy po łatwości. I o ile przedtem te konkursy były, po porzuceniu zupełnie suplementów praktycznie te gołębie tylko przychodziły. A nawet, powiem Wam więcej, i też zaczynały więcej ginąć. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy dzisiaj suplementy, żeby odbudować gołębia. Potrzebujemy gdzieś tam tej energii, która nie tylko w karmie, chociaż w większości w karmie jest i tak dalej, i tak dalej. Dlatego naprawdę zróbcie sobie taki test. Każdy suplement, który podajecie, w danym tygodniu jeden zabierzcie i gwarantuję Wam, że realnie to nie wpłynie na wynik, co by można powiedzieć, że tak naprawdę to nic nie działa. Natomiast jeśli zbierzemy wszystko do kupy, zabierzemy, będzie po gaciach. I naprawdę tak będzie. Jeszcze tak może tytułem końca opowiem Wam dzisiaj, dzwonił do mnie mój serdeczny kolega, niejaki Dominik Pudzianowski, większość chyba kojarzy, zawodnik, tak samo strongman, brat Mariusza i tak dalej, ale co najważniejsze dla mnie, hodowca. Hodowca i tak sobie kminiliśmy różne tematy, bardzo zawsze tam mamy owocne te rozmowy, takie bardzo filozoficzne, na tematy różne i też gdzieś tam doszliśmy do jakiegoś wspólnego konsensusu, rozmawiając, że no troszeczkę zaczęliśmy kaleczyć gołębie. I na przykład powiem Wam szczerze, jakby nadmiar wszystkich tych suplementów, ta sterylność przez cały rok i tak dalej, gdzieś niestety w tym gołębiu jakąś tam naturalną odporność sprawia dzisiaj bez udziału czegokolwiek, już trudno jest wyciągnąć jajka, gdzieś, żeby ten gołąb sobie poradził w lotach i tak dalej. Dziś suplementy, używki, antybiotyki, anyway, wszystko razem jakby pomaga nam w tym wszystkim. Jesteśmy nauczeni wygody i bardzo często po prostu tego wszystkiego jest fizycznie za dużo. I to jest podobnie jak z ludźmi. Zwróćcie tylko uwagę i też tak się śmialiśmy z Dominikiem właśnie, że ja mu przytoczyłem taki pomysł, jak ludzie, jakieś naturalne instynkty
w sobie gdzieś tam zatracają. Robimy to wszyscy, żeby było jasne. Tak samo ja i każdy. Spójrzcie na przykład lata do tyłu, chcąc gdzieś dojechać. Tam trzeba było ten mózg trochę wysilić, prawda, wziąć mapę, pospisywać najlepiej większe gdzieś tam miejscowości po drodze, a i jeszcze też dopytać, patrzeć na gdzieś tam drogowskazy i tak dalej, stanąć, zapytać, taki small talk z amerykańskiego przeprowadzić i szukaliśmy, błądziliśmy. W każdym razie jakiś wysiłek fizyczny, psychiczny przede wszystkim był to dla nas i gdzieś tam ten mózg nam pracował. No dzisiaj robi to za nas nawigacja, prawda? I aż trudno pomyśleć, co będzie w latach następnych, jak te nasze pokolenia, uważam, że będą niestety coraz słabsze i prawda jest taka, że robimy to sobie sami, a jak wiecie, bardzo często i naprawdę wszystko, co robicie w hodowli, spróbujcie przełożyć na ludzkie i zobaczycie, jak dużo rzeczy się nakłada i bierzmy to wszystko na logikę. Nie wiem, czy kiedyś już mówiłem o tym. Jeśli mówiłem, to się powtórzę. Jeśli nie, to powiem Wam. Oczywiście pokazuję Wam bardzo dużo rozwiązań, bardzo dużo rzeczy, suplementów, tego, tamtego. Między innymi był temat misek, gdzieś tam tych wkładów do misek i też bardzo dużo było, że ja tam słomę i to rozrzucam, żeby ten gołąb gdzieś tam nie stracił tego instynktu i to jest to, o czym mówię. Znowu idziemy na łatwiznę. W tym, oczywiście jest to na pewno bezpieczniejsze, jest to fajniejsze, to idzie wymienić, jest czysto i tak dalej. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Sam to robię, choć w tym roku jest to tak 50/50. Nie chciało mi się tam szukać mat, wycinać. Po prostu mieliśmy też słomę, która była gdzieś tam do psa. Rzuciliśmy im, zabawy było co niemiara i tak dalej. I powiem Wam jedno. Wracając już, bo znowu gdzieś tam ten wątek został ukrócony. Pokazuję Wam bardzo dużo rzeczy, co nie oznacza, że ja te wszystkie rzeczy notorycznie daję. Prawda jest taka, że w znakomitej większości roku nasze gołębie widzą czystą karmę, czystą wodę i minerały. I to są 3 rzeczy według mnie kompletnie niezbędne. Na pytanie, czy jest im łatwo, na pewno nie. Tylko tak ostrą ręką prowadząc hodowlę, no to naprawdę te gołębie w jakiś tam sposób się selekcjonują, prawda? One gdzieś nie mają później problemów z serii, po prostu słaby osobnik i to też nie jest tak, że nie leczymy. Jeśli przyjdzie jakiś problem, jest antybiotyk, wszystko, nie boimy się tego i ja nie będę tutaj opowiadał, że nie, to nie o to chodzi. Niemniej jednak gdzieś te słabsze osobniki same się w rozpłodzie to naprawdę 3/4 roku jest to woda, czyste ziarno, które jest w wiaderku, bierzemy, także no trudno mówić, że jakieś tam suplementy się podaje, bierzemy, kładziemy i to. I teraz, dostając te suplementy, ponieważ wszystko zmienia się na przykład w sezonie lotowym. W sezonie lotowym, nie ukrywam, nasze gołąbki niemalże, co też pewnie jest błędem, ale mówię jak jest. No niemal nie widzą czystej wody i czystej karmy. Dlatego też uważam, że jest to kolejna rzecz, którą ja sobie tak kminię, że bardzo fajnie to na niej działa, a z racji tego, że one jakby nie są, organizm do wszystkiego się przyzwyczaja, prawda? Ktoś napije się procentów pierwszy raz, no to wypije 2 kieliszki i rzuca go i to jest masakra, to jest taki strzał dla organizmu, czy już o innych używkach nawet tutaj nie wspomnę, ale tak to właśnie wygląda. Natomiast trenując
często, możemy więcej i więcej i to jakby no już tak nie działa. Dlatego ja uważam gorąco, że właśnie przez takie postępowanie potem te suplementy naprawdę działają mega stymulująco. Wiadomo, gdzieś tam przed rozpłodem tą witaminę E, chociaż w tym roku było z tym różnie i mogę Wam powiedzieć, że no już dziś nie jestem zadowolony z tego. Bardzo dużo czystych jajek się zdarza, bardzo duży rozstrzał w ogóle wnośności. Co ma znaczenie, co tam się stało, co poszło nie tak, tego jeszcze nie wiemy. Patrzymy spokojnie, nie panikujemy, co będzie dalej i delikatnie zostaliśmy gdzieś tam pokonani w tym pierwszym tym. Jest jak jest. Na razie mówię, nie ma powodów do panikowania. Dajcie koniecznie znać, jak to u Was wygląda, czy jest to wszystko tak w ramach kanonu, wszystko idzie fajnie, czy może jest troszeczkę inaczej i tak dalej. Trochę filozoficznie dzisiaj, troszeczkę inaczej na sam koniec, bo jest to, myślę, że już o suchym wdowieństwie powiedzieliśmy sobie, powiedzmy wszystko, co chciałbym Wam przekazać i co wiem i tak dalej. I teraz na koniec najważniejsze. Czuję się zobligowany do powiedzenia Wam jednego. Jeśli za sprawą moich materiałów będziecie chcieli zmienić metodę na suche wdowieństwo, od razu mówię wszystkim, czuję się w obowiązku Wam powiedzieć. O za mówiłem jakby już wcześniej, a przeciw jest to rzecz najważniejsza, o której ja wiedziałem od początku, ponieważ gdzieś tam zasięgałem bardziej, że tak powiem, obcykanych w temacie ludzi, a był to znowu Marcin Kubica, był to Bartek Morel, którzy już praktykowali tą metodę wcześniej i na pewno w pierwszym roku stare gołębie dostają mega czkawki. To znaczy mają naprawdę pod górkę, one kompletnie w większości nie potrafią się przystosować do tej nowej metody. Jest to mega dziwne, ale tak właśnie jest i naprawdę czuję się w obowiązku Was poinformować, że może być tak zwany, brzydko mówiąc, gnój. Ze starymi gołębiami 2, 3, 4-letnimi i dalej naprawdę te gołębie nie lecą. Lecą fatalnie. Któreś są bardziej odporne, któreś są mniej. Zdarzało mi się, że najlepsze lotniki oddziału, które były w naszej hodowli, albo zginęły i nigdy nie wróciły, albo wróciły, ginęły, wracały. Co ciekawe, w kolejnym roku było już wiele lepiej, dlatego to jest Wasza suwerenna decyzja, czy Wy to zrobicie, czy nie. A ja, żebym kiedyś nie został oskarżony, że czegoś nie powiedziałem, mówię Wam o tym, jestem szczery z Wami wszystkimi. Co jeszcze ciekawie, powiem Wam, że nie będę ukrywał, jak w każdej hodowli mamy gołębie lepsze, gorsze i nawet jeszcze bardzo złe. I co ciekawe, niektóre z tych gorszych naprawdę totalnie odpaliły na tej metodzie i zrobiły się najlepszymi gołębiami nawet. I już na sam koniec, bo bardzo dużo pytań, Panie Grzegorzu, w ogóle jeszcze raz uważam, mówcie mi na tym, bez względu na wiek. Po prostu łatwiej jest razem pracować, mówiąc sobie po imieniu. Ja sam w komentarzach, jeśli idzie się domyślić imienia, mówię wszystkim po imieniu, jesteśmy tutaj wszyscy razem i to. Bardzo dużo zapytań, a co z rocznymi? Przecież roczny powinien odchować. Gwarantuję Wam, że na pewno nie. I roczne dopiero pokazują klasę na metodzie, na tej właśnie metodzie
i nic naprawdę nie stoi im na przeszkodzie. Dlatego na pewno zdecydowanie uważam na podstawie swoich doświadczeń, że jest to mit. Jest to mit i tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Zapraszam do kolejnych materiałów. Życzę owocnych lęgów. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Wielka łapa. Trzymajcie się.